Suunto Ocean to komputer nurkowy i zegarek sportowy w jednym. Tak pisze o nim fiński producent na swojej stronie. Czy takie połączenie ma sens? Może rodzić pytanie, czy ten sprzęt to komputer nurkowy z funkcjami zegarka sportowego, czy raczej zegarek sportowy z funkcjami nurkowymi. Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, zobaczcie nasz test. Przede wszystkim sprawdziliśmy go pod wodą, spytaliśmy, co o nim myśli instruktor nurkowania i przetestowaliśmy jego możliwości sportowe na lądzie. Zobaczcie, jak Ocean sobie poradził. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Zacznijmy od początku. Wygląd Ocean to raczej standardowy zegarek sportowy. Nie mały, bo o średnicy 49,9 mm i przekątnej ekranu 1,43 cala. Ma ekran AMOLEDowy o rozdzielczości 466×466 pikseli, jednak jest raczej mniejszych rozmiarów niż popularne komputery nurkowe, które mają ponad 2 cale. Zobaczcie, jak wygląda wizualnie w zestawieniu z nimi. Czy wobec tego może być użyteczny dla nurków? Sprawdziliśmy to i zapytaliśmy profesjonalistę z centrum nurkowego Go Diving. Poprosiliśmy go też o przetestowanie Suunto Ocean w akcji. Oto co powiedział. Ogólne wrażenia są pozytywne. Tak jak udało się sprawdzić i zweryfikować, to wszystkie parametry są powtarzalne i zgodne z tym, co podają inne komputery nurkowe, które posiadamy. Suunto nie jest nowicjuszem w branży nurkowej. Pierwszy komputer nurkowy tej marki powstał w 1987 roku. Przez lata pojawiały się kolejne modele, które były typowo urządzeniami nurkowymi lub połączeniem zwykłego zegarka z funkcjami nurkowymi. Taki też jest Ocean. Jakie zalety w Ocean widzi instruktor nurkowania? Ten komputer ma czytelny i jasny wyświetlacz. Jest to wyświetlacz AMOLEDowy, który ma naprawdę wysoki kontrast, bardzo ładnie świeci. Wszystkie wartości, wszystkie informacje są jasne, czytelne, na ciemnym tle białe litery plus jakieś dodatkowe komunikaty zaznaczone kolorystycznie, więc nawet w kiepskiej wizurze czy w ciemności w trakcie nocy myślę, że nikt nie będzie miał problemu z tym, żeby szybko i sprawnie rozpoznać, jakiego typu informacje są dla niego istotne i w ogóle ich nie może pomylić. Więc tutaj pod względem czytelności i dostępności do informacji takich podstawowych, to ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Na ekranie zegarka podczas nurkowania wyświetlane są najistotniejsze parametry i są one zdefiniowane przez producenta. Ekran jest podzielony na 4 pola z danymi. Stałym elementem ekranu jest głębokość zanurzenia oraz sumy czasów przebywania na powierzchni oraz pod wodą. Na samym dole na początku wyświetlana jest temperatura. Dolnym guzikiem możemy zmieniać wyświetlanie tego pola, a mamy do dyspozycji zarówno podstawowe dane jak maksymalną głębokość, zegar czy bateria, jak i bardziej zaawansowane jak zużycie gazu, przystanek bezpieczeństwa czy aktywny gaz. Spytaliśmy też instruktora, dla kogo według niego jest to sprzęt. Myślę, że jest to całkiem fajny komputer dla osób, które nie nurkują systematycznie, tylko nurkują trochę rzadziej, czyli na przykład w trakcie wakacji, bo jest to urządzenie, które takie wszystko w jednym, taki smartwatch, który pozwoli dla każdej aktywnej osoby mieć coś fajnego, plus dodatkowo właśnie ten tryb nurkowania, który jest w pełni zadowalający, tak jak już wspomniałem, dla nurkowań rekreacyjnych. A czy oferuje coś dla profesjonalistów? Komputer ma ambicje trochę bardziej większe niż taki podstawowy komputer rekreacyjny, bo pozwala wykorzystać 3 gazy w trakcie nurkowania pod wodą, zmieniać między tymi 3 gazami i do tego ma algorytm Bullmana, a nie algorytm RGBM i tak naprawdę przez to wydaje się być właśnie aspirować do takich bardziej zaawansowanych komputerów. Czego może brakować profesjonaliście w tego typu sprzęcie? Przydałoby się troszeczkę więcej informacji na ekranie, które by można było jednocześnie odczytać albo łatwiej rotować między nimi. Ocena obsługi urządzenia pod wodą. Obsługa pod wodą i w ogóle obsługa przyciskami jest bardzo intuicyjna. Tak naprawdę po paru minutach korzystania z urządzenia, z tego komputera można spokojnie jak gdyby czuć się, wiedzieć co się dzieje i nie mieć problemów z obsługą. Można ustawić sobie 3 typy alarmów.
Możemy sobie ustawić alarm na maksymalną głębokość, na czas nurkowania oraz na ciśnienie w butli, jeżeli mamy transmitter, przy którym włączy się alarm. Oprócz alarmów dźwiękowych jest jeszcze alarm wibracyjny, co w tej chwili nie każdy komputer nurkowy posiada i ta wibracja jest całkiem dobrze zauważalna. Co prawda mieliśmy okazję to sprawdzać na gołe ręce, a nie na skafandrze neoprenowym bądź suchym, ale myślę, że przynajmniej na skafandrze neoprenowym to będzie zauważalne i odczuwalne. Przy suchym skafandrze trudno to powiedzieć, no bo to jednak jest inne tłumienie. Analiza danych po nurkowaniu. To, co jest chyba takim mocno wyróżniającym elementem tego komputera, to to, że on potrafi wyrysować trasę naszego nurkowania. My nie mieliśmy może dużych możliwości weryfikacji tego. To, co udało się tak mniej więcej nasze ruchy odtworzyć, to zgadzało się z tym, co zostało zaznaczone na mapie 3D aplikacji Suunto. Więc myślę, że to jest fajna rzecz, którą można sobie później w ramach logbooka czy logowania danego nurkowania potraktować jako dodatkowy element chociażby z weryfikacji z własnej nawigacji, jakości własnej nawigacji nurkowej. Podsumowanie. Ten komputer jest bardzo dobrym pomysłem dla nurków rekreacyjnych. Można powiedzieć nawet dla nurków rekreacyjnych, którzy aspirują do tego, żeby z czasem zacząć nurkować w sposób bardziej zaawansowany, bo komputer pozwala na to, żeby przeprowadzić nurkowanie na poziomie Advanced Nitrox, czyli takiego już nurkowania technicznego. Ilość informacji, którą możemy zaobserwować na komputerze, na pojedynczym ekranie może nie być wystarczająca, ale można dogrzebać się do tych informacji poprzez przejście przez menu. Na pewno jakimś też pomysłem jest to, że ten komputer przy jakimś dalszym rozwoju nurkowym człowieka można wykorzystać spokojnie jako backupowy komputer w trybie głębokościomierza albo nawet w trybie komputera, ale też właśnie jako traktować jako backupowy. Zobaczyliśmy, jak Ocean radzi sobie podczas nurkowania z butlą, ale to nie wszystkie jego podwodne możliwości. Możemy używać go również podczas freedivingu. Samo sprawdzanie głębokości, na jakiej się znajdujemy i próba nurkowania na coraz większe głębokości to była niesamowita zabawa i motywacja. Ale jak to wygląda w szczegółach? Tryb jest ciekawie zaprojektowany. Przed uruchomieniem go możemy wybrać najważniejsze parametry jak jasność ekranu, dokładność pomiaru GPS, żeby wskazał na mapie miejsca zanurzenia i wynurzenia oraz ustawienie, od jakiej głębokości zanurzenia ma być liczone nurkowanie. Parametr ten możemy ustawić od 0,3 metra do 3 metrów. Dopiero po zanurzeniu na ustawioną głębokość zegarek liczy je jako nurkowanie. Na początku zostawiłem najniższą wartość i zegarek zliczał nawet delikatne zanurzenia ręki, więc jest bardzo czuły w tej kwestii. Później zmieniłem parametr na 1 metr i wtedy zliczał mi faktyczną liczbę głębszych nurkowań, które chciałem zarejestrować. W tym trybie dotyk zegarka, jak w każdej aktywności podwodnej, zostaje zablokowany. Obsługiwać go możemy tylko przyciskami, co jest w zupełności uzasadnione. Tryb po włączeniu działa autonomicznie, nie musimy o niczym pamiętać. Po zanurzeniu w wodzie zegarek zaczyna wskazywać i mierzyć głębokość. Głębokość wskazuje z dokładnością do 10 cm i robi to naprawdę dobrze. Pod wodą na bieżąco możemy obserwować, na jakiej głębokości się znajdujemy i ile czasu trwa nurkowanie. Po zanurzeniu zegarek automatycznie przełącza ekran i zaczyna mierzyć czas na powierzchni. Wyświetla również maksymalną głębokość, jaką udało nam się osiągnąć podczas ostatniej sesji nurkowania. Po zakończeniu całej aktywności mamy podsumowaną całkowitą liczbę zanurzeń, maksymalny czas jednego nurkowania oraz maksymalną głębokość. Dodatkowo zmierzony jest całkowity czas pod wodą i na powierzchni, minimalna i maksymalna temperatura wody, tętno i wykaz każdego pojedynczego nurkowania ze wskazanym czasem i głębokością. Co ciekawe, po zakończeniu aktywności nurkowania i wejściu w nią ponownie nawet za kilka dni, zegarek zapamiętuje czas od ostatniego nurkowania. Dodatkowo do freedivingu i nurkowania z akwalungiem zostały dedykowane specjalne widgety. Pokazują nam, ile czasu jesteśmy na powierzchni od ostatniego nurkowania oraz nasze globalne statystyki.
łączna liczba nurkowań, rekord głębokości, rekord czasu nurkowania oraz łączny czas pod wodą. Freediving to funkcjonalność, która przyda się osobom uprawiającym ten sport, ale również amatorom podczas wakacyjnych aktywności w wodzie. Dopełnieniem trybów nurkowych i aktywności wodnych są tryby pływania zarówno w basenie, jak i w wodach otwartych. W trybie pływania na basenie możemy standardowo oznaczyć długość basenu, na którym aktualnie trenujemy. Najkrótsza długość basenu, jaką możemy wybrać, to 15 metrów, najdłuższa 330. Po uruchomieniu trybu zegarek pokazuje na bieżąco liczbę pokonanych basenów, wylicza tempo pływania, SWOLF oraz częstotliwość powtórzeń. W wodach otwartych zegarek również spisał się znakomicie. Technologia podwójnej częstotliwości zrobiła duży krok do przodu w pomiarach odległości i tu również się to potwierdza. Ślad tylko delikatnie faluje, w większości jednak trzyma się śladu faktycznego. Zobaczcie, jak to wygląda na mapie, gdzie ślad zarejestrowany przez Ocean jest zestawiony ze śladem zegarka, który był cały czas na powierzchni, zamontowany na bojce asekuracyjnej. Dystans zmierzył w zasadzie idealnie. Z pomiarem tętna w wodzie było nieco gorzej. Na wykresie widać, że podobnie jak w innych zegarkach ten parametr jest jeszcze do poprawy. Podsumowując część nurkowo-wodną, Suunto Ocean, to można śmiało stwierdzić, że nazwa Ocean idealnie pasuje do tego kompana wszelkich aktywności wodnych. Na pewno zegarek sportowy, który ma takie funkcjonalności, może się spodobać osobom aktywnym, które lubią również od czasu do czasu zejść pod wodę. Suunto Ocean to nie tylko monitor aktywności w wodzie lub pod wodą, to również zegarek sportowy mający spore możliwości na lądzie. Funkcjonalnie jest to 100% Race, wzbogacony o funkcję komputera nurkowego. Wizualnie natomiast to połączenie Race'a z modelem Vertical. Ze względu na te funkcje w oryginalnym zestawie są dołączone dwa paski, trochę szersze od standardowych. Jest to coś nowego na rynku. Obecnie były paski 22 mm oraz 26 w dużych zegarkach Garmina. Tu Suunto zaproponowało coś pomiędzy. Wpięcie paska jest na szerokość 22 mm, ale na całej długości poza wpięciem zegarek ma szerokość 24 mm, dzięki czemu jest on mocniejszy od standardowego. A dodatkowo zegarek wygląda na ręce bardziej masywnie niż Race czy Vertical. Paski są kompatybilne z innymi modelami Suunto, więc można je stosować wymiennie. Nawigacja w Suunto nie jest niezależnym urządzeniem nawigacyjnym, to znaczy nie można na zegarku ustawiać celów podróży w trakcie aktywności. Nie możemy również wybrać charakterystycznych punktów w okolicy, aby zegarek wyznaczył nam nową trasę. Zegarek posiada mapy offline, które możemy na bieżąco w trakcie aktywności obserwować. Mapy należy wcześniej pobrać przez aplikację dla interesującego nas obszaru. Samo pobieranie trwa podobnie jak w innych modelach Suunto, niestety dość długo. W Polsce obszary są podzielone na województwa. Przykładowo teren Chorwacji na lądzie jest do pobrania jako jedna paczka, druga to wszystkie wyspy i wysepki. Możemy używać mapy jako nawigacji tylko po wcześniejszym zaplanowaniu jej w aplikacji i pobraniu na zegarek. Trzeba przyznać, że proces ten jest wyjątkowo sprawny. W prosty sposób możemy wyznaczać na smartfonie trasę i dystans do pokonania. Następnie łatwo i szybko możemy ją eksportować do zegarka. Później podczas aktywności możemy wybrać ją z listy i trenować według planu. Samo nawigowanie po wgranej trasie jest bardzo fajne i przydatne, choć wymaga jeszcze kilku poprawek. Wskazówki tekstowe są ucinane, gdy nazwa nie mieści się na ekranie zegarka. Czcionka powinna się tak zmniejszać, aby zawsze była widoczna pełna nazwa komunikatu. Czasami wyświetlają się one zbyt szybko, jeden po drugim, co utrudnia ich odczytanie. Ostatnim mankamentem jest zboczenie z trasy. Nawigacja nie daje nam wskazówek, jak mamy na nią wrócić, musimy sami sobie poradzić korzystając z mapy, co nie oszukujmy się, w większości przypadków nie jest zbyt trudne. Samo prowadzenie po śladzie jest czytelne i biegając w nowym dla siebie miejscu nie miałem żadnych trudności. Fajne jest to, że mapa pamięta ustawienie zoomu i przesunięcia. Nie próbuje automatycznie centrować mapy względem naszego położenia. Dopiero dwukrotne kliknięcie powoduje, że mapa ustawia się na środek naszego miejsca. Nawigacja działa identycznie jak w modelu Race czy Race S. Sprawdziliśmy również, jak spisuje się bateria w zegarku Suunto Ocean. Zegarek jest bardzo podobny do modelu Race, więc spodziewaliśmy się podobnych, równie dobrych wyników. Producent podaje, że w trybie zegarka wytrzyma do 26 dni, z pełnym monitoringiem oraz powiadomieniami 16.
GPS na najwyższych ustawieniach ma wytrzymać do 50 godzin. Według naszych testów te wyniki są bardzo prawdopodobne. Podczas aktywnego testowania zegarka w ciągu pełnych 7 dni zegarek doszedł ze 100 do 17%. W tym czasie podczas wakacji nurkowałem, biegałem, jeździłem na rowerze oraz ćwiczyłem siłowo. W sumie wyszło 6 godzin aktywności z GPS-em na najwyższych ustawieniach oraz pół godziny aktywności bez GPS. Ekran Always on Display, monitoring aktywności serca przez całą dobę, ale z wyłączonymi powiadomieniami z telefonu. Jak na zegarek z AMOLEDowym ekranem wynik jest naprawdę dobry. Czas ładowania jest bardzo szybki. Ładowanie z 10 do 90% trwa 50 minut. Ostatnie 10% ładuje się zdecydowanie wolniej, bo dodatkowe 20 minut. A więc zegarek naładujemy od 10% do pełna w godzinę i 10 minut. To bardzo dobry wynik. Zegarek przetestowaliśmy również pod kątem dokładności pomiaru GPS. Sprzętowo nie różni się niczym od Suunto Race'a, więc dobrze wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Dzięki podwójnej częstotliwości i obsłudze wszystkich 5 systemów satelitarnych zegarek w terenie radził sobie znakomicie. Przede wszystkim szybko łączy się z GPS. Jest to przydatne podczas biegania, ale przede wszystkim podczas nawigowania po mapie, np. w czasie pieszych wycieczek w obcym terenie czy mieście. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Bieg rozpoczęliśmy w niskiej zabudowie i dość szybko sygnał się ustabilizował. Wzdłuż prostej ulicy prowadził jak po sznurku. Pierwszy zakręt odwzorował bardzo poprawnie, kolejny minimalnie ściął. Dalej biegłem przez obszar gęstego lasu. Tu radził sobie równie poprawnie, ślad minimalnie wachlował. Kolejnym testem była gęsta i wysoka zabudowa. Tu zegarki potrafią różnie się zachowywać. Suunto Ocean nie zanotował zbędnych odchyleń. Pozostała część trasy to już dużo mniej wymagający teren i tak też to wygląda na mapie. Ślad zegarka pokrywa się niemal ze śladem faktycznym biegu. Dystans został zmierzony prawidłowo. Suunto wskazał 7,6 km, a ślad rzeczywisty to 7,5. Potwierdzeniem dobrej dokładności GPS jest nasz wskaźnik, który był na poziomie 84% całkowitej zbieżności śladu. Przejdźmy do testu tętna modelu Ocean. Zegarek jest duży i ciężki i również ze względu na podobieństwo do Race'a spodziewaliśmy się podobnych rezultatów. Zobaczmy, jak mu poszło. Standardowo testy wykonały 2 osoby. Testowaliśmy biegi spokojne oraz interwałowe. Wyniki biegów spokojnych nie wyszły spójnie. Pierwszy tester ma dużo bardziej poszarpany wykres, ale generalnie odchylenia nie są duże, do 2-3 uderzeń serca na minutę. Drugi tester ma dużo bardziej dokładny pomiar. Tutaj ślad idzie jak po sznurku. Potwierdzają to dane. Pierwszy bieg ma dokładność do 2 uderzeń tętna na minutę 73%, drugi aż 97%. Ogólnie wyniki można uznać za prawidłowe. Jak poradził sobie w teście interwałowym? Popatrzmy. Pierwszy test wyszedł średnio. Ewidentnie nie poradził sobie w interwałach, nie dobijał do górnych wartości. Co ciekawe, nie widać tu żadnej reguły. Raz nie łapie interwału na początku, czasem tętno spada zanim interwał się skończył, a raz nawet jest spadek w trakcie interwału, a później jeszcze wraca do prawidłowego pomiaru. Mimo tych niedociągnięć ślad pokrywa się do 2 uderzeń tętna w 55%. Drugi bieg dla odmiany pokrywa się niemal idealnie. Poza spóźnionym startem, na początku biegu potem idzie jak po sznurku. Zarówno najniższe, jak i najwyższe wartości są zarejestrowane prawidłowo. Poprawność tego biegu to aż 97% do 2 uderzeń tętna. Sumarycznie wskaźnik pokazał 8,3 w skali 10-stopniowej. Co ciekawe, wynik ten jest lepszy niż w mniejszym modelu Suunto Race S oraz w niemal identycznych sprzętowo i gabarytowo Suunto Race i Suunto Vertical. Podsumowując, zegarek jest bardzo ciekawą alternatywą łączącą w sobie cechy komputera nurkowego oraz świetnego kompana do wielu treningów sportowych. W zasadzie poza Garminem Descentem nie ma na rynku konkurenta, który łączyłby w sobie taką kompilację funkcjonalności, przez co zegarek może być interesujący dla sporej grupy odbiorców. Nurkom raczej nie zastąpi większego komputera nurkowego, ale Ocean takich ambicji nie ma. Za to może być dla nich solidnym uzupełnieniem ekwipunku. A dla osób nurkujących bardziej amatorsko sprawdzi się idealnie, bo mając zegarek sportowy do codziennych treningów, mają w nim też funkcje nurkowe, które mogą użyć w każdej chwili. Nam takie połączenie przypadło do gustu. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie.